W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Hilti PM30MG. Zapraszam do oglądania. Laser Hilti PM30MG jest tak naprawdę świeżą konstrukcją na rynku laserów 3x360. Zadebiutował nie tak dawno temu. Myślę, że około 1,5–2 miesiące temu pojawił się w polskiej dystrybucji. My go dostaliśmy jakąś chwilę temu. Mieliśmy szansę zapoznać się z tą konstrukcją. No i urządzenie jest skonstruowane w bardzo taki sposób, można powiedzieć, że wygląda na bardzo wytrzymałą konstrukcję. Jego kopułki są bardzo okazałe. Nie wiem, czy to jesteście w stanie zobaczyć na filmie, ale skorzystam z tego, że jesteśmy w sklepie. I tutaj macie Go6X, którego możecie znać z naszych innych produkcji, który także ma metalowe kopułki, ale no przy Hilti to te kopułki wyglądają dużo słabiej. Samo wykonanie obudowy, jak to w Hilti na najwyższym poziomie. Czerwony plastik możecie znać z innych elektronarzędzi. Widać, że jest to plastik wysokiej jakości. Czarne elementy są lekko gumowane. Tutaj w obudowie akumulator podobnie jest taki gumowy w dotyku. I tutaj wokół tych kopułek też u góry są takie gumowe wstawki, tak? Tak się prezentuje to urządzenie. Co do samej obsługi, urządzenie na swoim prawym boku posiada cały panel sterujący, przyciski do włączania poszczególnych płaszczyzn, praca z detektorem, no i suwak, który włącza w pierwszym położeniu system poziomowania zablokowany oraz system poziomowania odblokowany. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Po włączeniu w pracy zablokowanej urządzenie mruga i włączają nam się dwa piony. Jeśli chcemy zmienić sekwencję, po prostu przyciskiem z V i H przełączamy poszczególne linie. I tak, możemy mieć włączony jeden pion, poziom, dwa piony i poziom, czyli wszystkie trzy, i ta sekwencja się powtarza, czyli poziom, wszystkie trzy, bez poziomu, czyli dwa piony i jeden pion. Dodatkowo jest tutaj przycisk pracy z detektorem, czyli urządzenie wchodzi w tak zwany tryb pulsacji i jesteśmy w stanie za pomocą detektora pracować na dworze przy pełnym słońcu, zarazem wydłużając możliwość pracy tego urządzenia. Kolejny tryb jest to tryb pracy po odblokowaniu i już wtedy urządzenie ma włączony system poziomowania. Po wyjściu poza zakres urządzenie mruga informacyjnie, że jest poza zakresem. Dodatkowo, jako ciekawostkę powiem, że urządzeniem posiada akumulator systemowy B12 4 Ah. Jest to akumulator o napięciu 10,8 V w zestawie wraz z ładowarką. A wersja, którą dla Was testujemy, przyszła do nas także ze statywem. Statyw ten rozkłada się do 115 cm, jeśli liczymy do jego góry. No i jest to taki podstawowy statyw z regulacją góra-dół, właśnie korbowo, który pozwala na zamocowanie tego urządzenia. Myślę, że to tyle w tej części wstępnej. Zabieramy Hiltiego na nasze stanowisko pomiarowe, zobaczymy, jakie parametry prezentuje sobą to urządzenie. Druga część testu Hilti PM30MG. Sprawdźmy jego wagę z założonym akumulatorem. 1244 gramy. Przetestujmy teraz system poziomowania. I tak, mamy 0 stopni, 1, 2, 3, 4,
4,5 stopnia, o. Czyli pełne 4, tak? Kawałek po 4, po 4 stopniach zaczyna mrugać. I sprawdźmy teraz, jak jasno świeci Hilti oraz jak grube linie posiada. Wycelujemy go sobie w naszą tablicę z papierem milimetrowym. Mamy poziom i pion. Linia pionowa 2,5 kratki, czyli 2,5 mm. Linia pozioma 3, mimo tego, że jak to u nas faluje. Dobra, gasimy światło, sprawdzimy jasność tego urządzenia. I zaczynamy linia pozioma. luksów. Linia pionowa 15 luksów. I przecięcie linii 61 luksów. Zapraszam na podsumowanie. Hilti PM30MG. Właściwie co tu można powiedzieć w podsumowaniu tego sprzętu? Myślę, że w żaden sposób nie odstaje od tego, co można oczekiwać od urządzenia. Z tej półki, z tej klasy sprzętu, no jest to laser z najwyższej półki cenowej na pewno. Najdroższy laser 3x360, jaki w tym sklepie i na tym kanale mogliście zobaczyć. Laser w wersji, którą testowaliśmy w tym filmie, kosztuje ponad 3900 zł netto i od sprzętu za 3900 zł netto, oczywiście ceny katalogowej, należało spodziewać się tego, że będzie świecił tak jak rzeczywiście miało to miejsce, czyli urządzenie świeci bardzo mocno, jego linie są wyraźne, jego budowa jest bardzo, bardzo solidna. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić w tym urządzeniu, choć pewnie nie byłbym sobą. Mi tutaj trochę brakło dużego gwintu, więc mimo że jest to laser, który wydaje się praktycznie laserem idealnym, no to zawsze da się znaleźć jakiś drobny mankament, ale podsumowując urządzenie, oczywiście jeśli korzystacie ze sprzętu Hilti, jeśli macie flotę elektronarzędzi od tego producenta i zastanawiacie się, czy dobrać sobie laser, posiadacie takie akumulatory czy podobne ładowarki, to jak najbardziej myślę, że warto to rozważyć, jeśli cena jest akceptowalna. Ja uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny laser, dobrze wykonany. Cieszę się, że mogliśmy go dla Was przetestować. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, to jeszcze kilka dni będziemy go mieli do dyspozycji, więc bardzo chętnie dopowiemy w komentarzach czy w kontakcie bezpośrednim. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do zadawania pytań odnośnie ogólnie sprzętu pomiarowego. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!